Ashoka razem z Fundacją BGK znalazły 6 szkół z mocą zmienienia świata. Szkół, w których dzieci, ale cała też społeczność szkolna ma szansę rozwijać umiejętności społeczne, żeby stawać się podmiotowymi i sprawczymi, by razem działać na rzecz wspólnego dobra. Jak można rozwijać umiejętności społeczne na każdej lekcji w każdej szkole? Zobaczcie. Empatia, uważność, kreatywność, praca w grupie, przywództwo i gotowość do wprowadzania zmian. Pewnie nie każde dziecko dobrze się czuje w roli lidera, natomiast warto, żeby każde dziecko spróbowało, wtedy się przekona, czy jest to rola, która mu odpowiada, albo co w tej roli mu odpowiada, bo to jest też tak, że to jest złożone, że pewne rzeczy mogą odpowiadać, pewne przeszkadzać. Są oczywiście dzieci, które mają taką naturalną predyspozycję do tego, że pociągają inne, mają taką charyzmę. Natomiast każde dziecko może być liderem w jakiejś swojej wąskiej specjalizacji. Każde dziecko jest w czymś dobre. Część dzieci trzeba po prostu przekonać do tego, trzeba im pokazać, że to, co robią, jest ciekawe i może zaciekawić innych. Taką pierwszą rzeczą, która sprzyja wychowywaniu czy też kształceniu liderstwa, jest poszukiwanie mocnych stron. W każdym dzieciaku, absolutnie każdym, można pewną taką samosterowność i dążność do swoich celów gdzieś wzbudzać i stymulować. Przede wszystkim trzeba dzieciakom na to pozwolić. Lekcja nie może być prowadzona frontalnie, gdzie nauczyciel jest tym takim najmądrzejszym, tylko trzeba dać szansę też dzieciakom pokazać swoje zainteresowania, wstawiać ich czasem w nietypowych sytuacjach, gdzie one muszą się postarać odnaleźć, współpracować w grupie. No i wtedy powoli budzą się pewne umiejętności takie miękkie, które w przyszłości będą pozwalały im w ogóle w społeczeństwie funkcjonować jako tacy obywatele świadomi i aktywni. Im bardziej siebie poznam, im większą mam pewność siebie, znam swoje słabe, silne strony, potrafię pracować w grupie, potrafię nawiązać kontakt z drugim człowiekiem, potrafię się z nim skomunikować, to myślę, że to jest właśnie ta moc, ta prawdziwa moc zmieniania świata. Nie poprzez jakieś nie wiadomo jakie niewyobrażalne kroki, tylko właśnie od siebie, zaczynamy od siebie. Good morning, nice to meet you. Bo tak naprawdę lider to nie znaczy, że kierujemy tylko innymi ludźmi, ale lider to też jest kierowanie samym sobą. Żeby ta osoba, która jest liderem, też dała szansę ludziom coś powiedzieć, a nie sama rządziła. No trzeba być więcej trochę ogarniętym, tak bym powiedział. I na przykład jak się jest liderem, to nie żeby sobie uważać, że wszyscy zrobią coś za ciebie. Zbyszku, nie bierz tyle soli. Zbyszku, zupy jedz powoli. No to na pewno uważam, że pewność siebie jest tutaj bardzo rozwinięta. Po pierwsze przez teatr na pewno, pewność siebie z wyjściem na sceny. Równowaga emocjonalna też jest ważna, żeby nie popadać w momencie, kiedy jest stresowy moment, to nie popadać w histerię. Tak naprawdę to też myślę, że jest potrzebna też odrobina pokory, żeby nie było tak, że ja wszystko zrobię, nie wiecie co zrobić, ja wszystko wiem i jestem najlepszy, a potem się okazuje, że każdy członek grupy tak myśli i nic z tego nie wychodzi. Chodzi o to, żeby te dzieci nie bały się wyzwań, żeby potrafiły stawić czoła wszystkim przeciwnościom losu, które ich na pewno spotkają. Myślę, że takie liderstwo to przede wszystkim jest budowanie grupy inicjatywnej, czyli takich ludzi, którym się będzie chciało i którzy będą zarażać, zaszczepiać różne pomysły innym ludziom. Ja jestem pełen nadziei, jeżeli o nich chodzi, ponieważ oni wychodzą często z własną inicjatywą. Często tutaj wpadają na pomysł, żeby zrobić jakąś akcję charytatywną i udaje im się, potem są konsekwentni w tym działaniu. I na razie wpływ tego jest wiadomo mały, ale jakiś jest. Udaje im się zebrać jakąś kwotę, doprowadzają to do końca i są zadowoleni z tego swojego działania. Myślę, że to w przyszłości zaowocuje tym, że będą przede wszystkim otwarci na współdziałanie ze światem. Ważna jest taka aktywność społeczności lokalnej, tak na co dzień na swoim podwórku, żeby reagować, pomagać innym, inicjować różne jakieś przedsięwzięcia, żeby czuć, że można coś zrobić i robić to. Nie tylko mówić jak jest źle, ale również rzeczywiście brać życie, los swój własny i także innych osób na własne ręce, no i go zmieniać. Osoby dokonujące zmian przyjmują inicjatywę i odpowiedzialność. Czasem muszą iść pod prąd. Każdy może zostać przywódcą, zorganizować wycieczkę, pomoc dla chorej koleżanki albo zainicjować ruch społeczny.